Bardzo serdecznie witam z nadzbiornika Maziarnia na rzece Łęk w Wilczej Woli. Jestem na finale Robinsona, to jest pierwsza tura. Chyba mam dobre losowanie, tak przed losowaniem bardzo chętnie chciałem iść do tej strefy i się udało. To jest stanowisko 45, startuje nas 47, więc jestem trzeci od końca. Stanowiska są trochę przesunięte w lewo niż to zazwyczaj bywało i to jest tak jakby... Ta część to jest tak jakby, no powiedzmy, mniej więcej środek tradycyjnego sektora, jak mamy na Grand Prix Polski, no ale zawsze jest to trzecie stanowisko od końca. Myślę, że im bliżej zapory, tym lepiej. A czy moje przypuszczenie jest prawidłowe, no to się okaże po turze. Na razie jestem zadowolony. Dno jest w porządku, więc szykuję się, bo już niedługo będzie nęcenie i łowienie. Pierwsza tura trwa jakieś 45 minut. Początek bardzo wolny. Pojedyncze ryby. Ja mam na razie leszczyka i okonia. Miałem jakieś jeszcze wskazania, ale na razie w siatce mam dwie ryby. Myślę, że są wędkarze, którzy jeszcze nie mają żadnej ryby. U kogoś widziałem tam dwa leszczyki okonia. Więc ja jestem tak z tych, co mają rybę, to tak powiedzmy w połowie stawki. W sektorze nas jest chyba 12, tak mi się wydaje, bo jest 47 osób. 47 i 4 sektory, no to tak wychodzi 11-12 osób w sektorze. Coś tam wzięło, ale to nie będzie leszczyk. Pierwszy był leszcz, więc tak myślałem, że może te leszcze dalej tam się będą ustawiać, ale na razie nie. Ale nie ma co się spieszyć, bo jakoś tak ogólnie po linii nie widać, żeby ludzie holowali ryby. Więc to łowisko trzeba po prostu nakręcić powolutku i miejmy nadzieję, że przypłyną te ryby większe. No to będzie jakaś płotka, nie, też okoń. No jest kolejne branie, więc dosyć szybko po zarzuceniu. Może te ryby już tak się powoli zaczną ustawiać. No, prawie 50 minut łowimy, więc już troszkę one tam dostały. Ale to niestety nie jest jeszcze leszcz. O, taki mini leszczyk bym powiedział. Nie, tu nawet krąb jest. No, ale jak nic nie bierze, to chociaż te krąpie 100-gramowe to będą dobre ryby. Teraz trzeba łowić to, co jest i liczyć na to, że jeszcze coś tam się wkręci. Wiatr trochę przeszkadza, ale na razie jestem w stanie obsługiwać ten dystans 45 metrów koszyczkiem 30-gramowym. To jest w miarę celne teraz łowienie, ale chyba jak mocniej zacznie wiać, to będę musiał przeskoczyć na 45 gramów. Mam taki przygotowany też oczywiście. Tutaj w tym rejonie co siedzę, to chyba ja się najdalej wysunąłem, takie mam wrażenie. Nie wiem jak tam dalej, ale te parę stanowiska tu, dwa w prawo i chyba ze 2-3 w lewo, no to nie widziałem, żeby ktoś dalej zarzucał. Byłem bez treningu, więc tak troszkę improwizuję dzisiaj, bo nie miałem możliwości, żeby w piątek potrenować. Przyjechałem tylko na zawody. I takie mam spostrzeżenia z zeszłego roku, z Grand Prix tegorocznego, że raczej trzeba było dalej łowić. Oczywiście też mam bliższą linię przygotowaną, zanęconą i jak tu się nie będzie nic zmieniać, to zaraz ją sprawdzę, czy coś tam już się poustawiało. Było delikatne dziubnięcie, ale to chyba nie był jeszcze dobry moment do zacięcia. Czekam na
pewne branie. Niestety nie trafiłem z tym zacięciem. Pogoda wydaje się być w porządku, bo jest pochmurno. Woda nie jest prześwietlona, chociaż ta woda i tak jest trochę trącona. Taka widzę tutaj przy brzegu jakiś zakwit, bo wieje tak po skosie w tą stronę, więc tu wpycha nam tą zakwitniętą taką wodę. Więc tu mam zielono koło siebie. Coś tam było chyba. Więc myślę, że to na ryby dobra pogoda jest. Noc nie była bardzo zimna, koło tam 12-13 stopni, gdzie miało być koło 20. Także wydaje się, że to taka ok jest pogoda. Muszę jeszcze dobrać sobie długość przyponu, bo tak improwizuję. Mam około 70 cm. A mam jakieś skazania, obiedzone robaki, więc być może muszę trochę skrócić ten przypon. No tym razem udało mi się zaciąć rybę. No nie wygląda to na jakąś dużą rybę, może dlatego pudłowałem te krąpiki, tak tylko szarpały za końcówkę. Ale karasia tam złowił pięknego. Także 1,5 kilo wpadło do siatki za jednym zamachem. Trzeba gonić. Co to za ryba jest? Leszcz, całe szczęście, może się pokażą wreszcie. Leszczyki nie są duże, ale takie już wpadające w odcień złotego. To są dobre ryby tutaj do łowienia tej wielkości. One jak się ustawią, to można praktycznie jednego za drugim holować. Ale mi tą siatkę zwiało, będę musiał jak zarzucę poprawić. Chyba jest kolejny leszcz, tak mi się wydaje. One się bujają po zacięciu, tutaj w miarę szybko dają się scholować. Trochę przy brzegu się bujają, ale ogólnie jak na razie w miarę łatwo się je holuje. Jakby takie leszcze tej wielkości brały, to był super. To jest, myślę, dobra średnia tutaj. Na raty ta ryba brała, ale chyba jest następny leszczyk. Kurczę, to jest super teraz. Do minuty, do 2 minut jest branie, więc to jest taki bardzo dobry czas. Kilka ryb i można nadrobić tego karasia.
Od razu branie przy opadzie, ale to pewnie krom będzie, tak mi się wydaje. No niestety ryba spadła. Tutaj w zeszłym roku, z tego co pamiętam, to przy dobrym łowieniu to tak ponad 400 gramów na tego leszczyka wychodziła średnia. W tym roku nie wiem, bo nie trenowałem, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Tak, przynęta obiedzona w tym pierwszym, w tym jak siatkę prostowałem, to było branie. Ale nic, będą może następne. Tam na tym otwierającym kolega, co złowił tego karasia, też widzę, dobrze idzie, więc jak na razie będzie mnie motywował do mądrego, szybkiego łowienia. Tym razem zaciąłem. Branie szybkie, pewne. A to jest ten moment, gdzie one tutaj tak troszkę mocniej szaleją. Ale to krąg. Niestety nie leszcz. No co to za rybka? Mam nadzieję, że leszczyk będzie. Nie idzie jak leszczyk. O, tutaj trochę szarpnął, więc może będzie. Tak, leszczyk, już go widzę. Minęło półtorej godziny, jeszcze nie sprawdziłem tej krótszej linii, może to jest dobry moment, kurczę, chociaż tam są ryby teraz i tak przez to, że są ryby, to tak ciężko się zdecydować na to, żeby tą krótką linię tutaj, ale być może muszę tutaj na chwilę, chociaż to się mówi, lepsze jest wrogiem dobrego, więc może pilnować tego, co jest tam. Na razie to moje łowienie nie jest złe, tak jak patrzę, to chyba to jest dobrze. Pięć leszczyków, 5 innych ryb. Jest 6. leszcz, więc te leszcze tutaj biorą regularnie, więc chyba nie będę kombinował. Rzucanie jest w miarę celne. Już minęło ponad 3 godziny tych zawodów. Do tej pory mam 16 leszczy i teraz trafiłem coś większego. Mam nadzieję, że ja karasia dołowię, bo zarówno sąsiad tam, no 2 stanowiska po prawej, jak i sąsiad po lewej dołowili karasia, więc teraz albo będzie duży leszcz, albo być może będzie wreszcie karaś. Tak po zacięciu walczył, jak no miałby to być dobry karaś. Teraz się gładko daje prowadzić, więc nie wiem, co to będzie. Ale idzie wzdłuż brzegu. No, żaden leszcz tutaj wzdłuż brzegu nie szedł, więc jeszcze się uczę, że mam właśnie karasia. Trzeba być ostrożnym z taką rybą, bo tutaj te karasie nawet po 1,5 kilo mogą mieć przy tych leszczykach. Takich po 300-400 gramów. No to jest piękny bonus. Poza tym fajnie się łowi, jak do siatki się włoży. A tutaj są złote, piękne te karasie. Tak, to karaś jest, ale nie jest taki 1,5 kilogramowy, ale piękny.
Ale piękna ryba, no po to też przyjeżdżam tutaj. Złoty karaś ponad kilo. Przepiękna ryba. Spróbuję go odczepić, jakoś go zaprezentować. Nie będę go podnosił, żeby mi nie wyskoczył z siatki. Musiał jakoś to mądrze zrobić. Zobaczcie, jaka kluska. Piękny przyłów. Teraz trochę to moje łowienie jest lepsze, bo był moment taki fajny, a później gdzieś tam się pogubiłem i te ryby takie były szarpane. Nie mogłem się w nie wbić. 2 razy sprawdzałem tą bliższą linię. Za pierwszym razem złowiłem okonia, później się nic nie działo. Za drugim razem złowiłem leszczyka i też później się nic nie działo. Więc cały czas tutaj pracowałem nad tą dłuższą linią. I wydaje się, że teraz to jest taki moment, gdzie te ryby chcą tutaj żerować. Chcą one tutaj być. Parę leszczy z rzędu złowiłem. Teraz ten karaś. Taki rodzynek jeszcze się trafił. Także cały czas pracuję. Żeby jeszcze tych leszczy dołowić, bo wiem, że po drugiej stronie sektora tam, tak jak słyszałem gdzieś tam jakieś głosy, to wydaje mi się, że tam łowią, więc trzeba gonić. Ja jeszcze musiałem gonić tutaj sąsiada po lewej, bo też miał karasia właśnie, też bardzo regularnie te leszcze łowił, miał więcej. Teraz myślę, że mogłem wyrównać, ale nie można odpuszczać, żeby gdzieś tego rytmu nie zgubić. Fajne warunki do łowienia się zrobiły, bo ten wiatr, który rano trochę szalał, to teraz tak delikatnie marszczy wodę, nie jest uciążliwy podczas zarzucania. Być może w tych sektorach tam A, B, a może nawet C, jakim wzdłuż wieje, to myślę, że tam może być trudniej. Tutaj u nas, no chyba nie możemy narzekać na wiatr. Ciekawe, czy taki karaś tutaj napsuł w stanowisku, czy tam zamieszał na tyle, że te leszczyki, które do tej pory naprawdę regularnie brały, bo miałem brania do 1,5 minuty, myślę, i następowało branie. Myślę, że z 5 z rzędu złowiłem tych leszczy. To ciekawe jestem, czy to te leszczyki tutaj dalej będą brały, czy może następny karaś jeszcze się trafi. Kurczę, zaciąłem tego karasia, to tak szarpał, że już myślałem, że urwie żyłkę, ale całe szczęście tylko szarpał w miejscu, nie zdecydował się odpłynąć, bo nie wiem, czym zdążył z klipa odpiąć. Na plecionce to tak dosyć sztywno jest. No jest i pan leszczyk. Był przez moment Holender. Ale delikatne te brania są. W tamtej wędce miałem szczytówkę jednouncjową, to wskazania były bardzo słabe. Tutaj mam taką hybrydową szczytówkę i ona trochę lepiej pokazuje te brania. To branie też tam po niecałej minucie nastąpiło, więc też dosyć szybko. Nie ma co narzekać. Następne branie po minucie, więc dobre łowienie, ale brania strasznie delikatne. Część tych brań, tych leszczowych, to było takich, że mi kija zabierała. Teraz jakieś takie są te brania, tylko delikatnie, tylko tą szczytóweczkę ugnie. Ale oby brały, no już nie będę narzekał. Oby brały i oby je skutecznie zacinał, bo takie spudłowane zacięcia to wybijają strasznie z rytmu.
patrząc na te ryby, to obawiam się, że ta średnia nie wyjdzie tak jak w zeszłym roku, ponad 400 gramów. Chyba będą mniejsze. O, taki krąpiczek mało mi kija nie zabrał. No już myślałem, że spudłowałem, a to takie maleństwo. Nie wiem jak długo ta bateria wytrzyma, ale mam drugiego rodzynka. Przez moment mnie zmylił, bo szarpnął na początku, a później tak łatwo szedł. No piękny, jeszcze lepszy od tamtego. Ten może mieć pod 1,5 kilo. Piękny złoty karaś, kurczę, ale ryba. Jeden z największych karasi pospolitych, jakie złowiłem w życiu. Niesamowity. Tak myślałem, że są karasie, bo trochę mi te leszcze przestały brać. Miałem jakieś obcierki takie dziwne. Nawet się zastanawiałem, czy jakieś dendrobeny nie założyć. Tu zobaczcie. Taka ryba. Van den Ende Robinson Feather Cup, dzień drugi. To jest finał. O, tu coś kolega do mnie mówi. Co tam, Piotruś? Mam kosie Piotrka Mołdocha. To jest kawosz właśnie. Mówi, wynosi zestaw kawowy, żeby miał później lżej, ale proponował mi kawę, ja się na to nie zdecydowałem, bo później w czasie zawodów chce się robić siku. No ale dobra, wracając do meritum. Dzień drugi. Podsumuję może dzień pierwszy, zanim coś opowiem o tym drugim. Zająłem drugie miejsce w sektorze, 15,800. Pierwsze miejsce z drugiej strony sektora na otwierającym stanowisku Bartek Rasiewicz miał prawie 21 kg, więc poza zasięgiem. Ale dwójka, no może to myślę, że nie mam szans na wygranie tych zawodów, bo Bartek z powrotem to samo stanowisko polosował. Piotrek Mołdoch, który sąsiaduje ze mną, też wygrał swój sektor i wylosował stanowisko zamykające w sektorze A, a z tego stanowiska wczoraj też była jedynka. Ja wylosowałem otwierające znowu w sektorze B. Myślę, że też mam bardzo dobre losowanie, nie mogę na to narzekać. No i zobaczę, no będę walczył o pudło, ewentualnie gdzieś tuż za pudłem, żeby jak najwyżej się znaleźć. Tyle, no mam nadzieję na dobrą zabawę. Dzisiaj pogoda jak na razie też jest fajna, już taka trochę jesienna, chłodniej się zrobiło. Tutaj jak widzicie zupełnie inne warunki. Wczoraj byłem na płytach, trzeba było się przywiązywać, żeby się nie zsunąć do wody. Dzisiaj znowu mam bardzo długo płytko, więc wchodzę. Jest tutaj ustalone, że można wchodzić do kolana. Ja wszedłem tak, powiedzmy, do połowy łydki. Dalej nie ma sensu. Tak chodziło mi o to, żeby zamoczyć siatkę, żeby wszystko było pod wodą. Ja jeszcze nie wspomniałem, mam stanowisko numer 13. Jestem rodzony 13, więc dla mnie to jest szczęśliwy numer. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. A jeszcze taka ciekawostka. Koło siebie mam Irka. Irek przyszedł, poczęstował mnie Snickersem, więc w czasie zawodów pewnie coś tam przekąszę. No dobra, nie przedłużam.
Szykuję przynęty, bo myślę, że z 10 minut do nęcenia została. Mam trochę jeszcze rzeczy do przygotowania. Do zobaczenia niedługo. Druga tura trwa już godzinę 20. Ja na razie strasznie cierpię. Tutaj nie mogę w ogóle prawie nic złowić. Mam co prawda 5 rybek, ale to jest płotka, leszczyk i 3 okonie. Jest ciężko. Ja tutaj otwieram sektor. Tutaj tam mam trochę skierowane stanowisko na lewo, więc więcej widzę w tym sektorze. To tutaj Piotrek w miarę regularnie te leszczyki odławia. Nie wiem ile, może mieć 6, 7, 8. Po mojej prawej stronie Irek też tych leszczyków nie wiem ile, ale też ponad 5, 6, może i nawet 7 ma. A u mnie, kurczę, jakoś te ryby takie nie są poustawiane. Miałem jakieś tam wskazania, ale to takie dotknięcie i koniec. Jakieś 5 minut temu miałem branie, zaciąłem. No i miałem potężną rybę. Nie wiem co to było wczoraj. Miałem 3 karasie. No i te karasie walczyły wszystkie dokładnie tak samo. Czyli zaciąłem rybę, one tam parę razy szarpnęły i tyle. Natomiast tutaj to była tak olbrzymia ryba. Nie wiem, jakiś duży karp mógł być jakiś sum, szczupak, nie wiem co. Przegrałem oczywiście walkę po kilkudziesięciu sekundach, bo ryba urwała żyłkę. Ale ryba była potężna, ja nie miałem siły w ogóle, żeby ją kijem pociągnąć. Ona szła tam w prawą stronę, próbowałem ją trochę przytrzymać, żeby sąsiadom się nie wplątała w wędki i niestety urwała przypon. Tak trochę się łudziłem, że może po tej dużej rybie coś tam się w tym moim stanowisku ustawi, natomiast cały czas jest słabo. Teraz jakieś wskazanie miałem. Nie wiem, czy nie będę musiał sobie na nowo tego łowiska odbudować. Tak jak mówię, no godzinę 20. Jestem w plecy, a tu po prawej stronie znowu widzę, Irek coś holuje. Więc na razie ciężkie zawody. Ale zobaczę, no jeszcze 3,5 godziny walki. Może jeszcze te ryby się ustawią. Ustawiłem 2 linie, 45 i 25 metrów. Wczoraj miałem podobnie, miałem 45 i 15. Ta bliższa linia to tak była za tymi płytami, no ale tu jest trochę inna specyfika tego dna. Tam było dużo głębiej. Na razie z tej bliższej linii same okonie. Wczoraj 2 razy spróbowałem, no to miałem okonia i później za drugim razem leszcz mi wziął. Na Grand Prix Polski właśnie z tej bliższej linii tutaj łowiłem leszczyki, tak po cichu. No łudzę się tym, że może wreszcie przypłyną te leszcze. No 2 godziny to był taki czas, gdzie one się pokazywały na Grand Prix na wiosnę. Ogólnie tutaj jak przyjeżdżałem na zawody, to ten właśnie łowienie koło tych 25-30 metrów to było dobre łowienie, bo te rybki przypływały. Branie dosyć szybkie, ale przypuszczam, że to znowu będzie okoń. Zobaczę, co to będzie. Niestety okoń. Tak jakby tu bliżej żadne inne ryby nie chciały zamieszkać. Konie tutaj zawojowały tą bliższą linię. Wczoraj sobie wypracowałem jakiś sposób łowienia i nęcenia i on działał, bo no, zrobiłem dobry wynik, natomiast dzisiaj mi to w ogóle nie gra. Zarówno Piotrek po lewej stronie, jak i po prawej tutaj Irek łowią zdecydowanie więcej ryb ode mnie. Wczoraj były bardzo dobre dendrobeny, dzisiaj kurczę, nie wiem, no tak jakby nie mogę złowić ryb z tych dendroben dodawanych do mieszanki. Może będę musiał sobie przygotować glinę z jokersem. To będę musiał tak zrobić, bo to coś niesamowitego, żeby przez jeden dzień tak się zmieniło.
Godzina 40 do końca. U mnie jakoś tak się te ryby nie ustawiły. Coś tam odławiam, ale nie ma w tym takiego dobrego rytmu. Nie ma tak, żebym tam, nie wiem, parę ładnych ryb z rzędu złowił. Mam teraz 7 leszczy i 9 innych rybek, czy tam 10. Koło mnie mój sąsiad ma 10 irek. Tam dalej to nie wiem. Ale ogólnie tak mi się wydaje, że jest dużo gorzej jak wczoraj. Wczoraj łowiłem na mieszankę. To co najlepsze było, mieszanka z przewagą zanęty 2:1. Natomiast dzisiaj to mi w ogóle nie grało. Tak dopiero zacząłem łowić na glinę z jokersem i trochę dendroben i zaczęło coś się dziać, więc nie wiem. To co wczoraj zostało wypracowane dzisiaj mi się w ogóle nie sprawdziło. Godzina 40, jeszcze tych parę leszczyków dostać. No Irek jest takim tutaj moim kolegą, który mnie motywuje, żeby łowić, no i pokazuje, że można, że te ryby tam są. Trochę irytujące też jest, nie wiem, myślę, że to jakieś małe rybki są. Nie widać w ogóle brania, łowię hybrydową szczytówką i tego brania nie widać. Obserwuję ją, wyciągam i ochotki są wyskrobane. Teraz parę leszczyków z rzędu złowiłem, no to te brania tych leszczyków, no to były zdecydowane, po prostu zabierało kija. Więc nie wiem, co to musi brać, że tak tą ochotkę wydziubię, a nie ma żadnej sygnalizacji brania. Już skróciłem przypon do... Myślę, mam przypon tak, że od koszyczka do haczyka jest 55 cm, nie więcej. I nadal, kurczę, zdarzały mi się takie brania. Dałem 75 cm, albo obranie takie jest, że dziubnie tylko i koniec. I cała przynęta jest wyskrobana. Dałem 75, to w ogóle żadnej sygnalizacji nie było. Także tak, kurczę, łowię bez czucia. Muszę przyznać, że to nie jest dobre łowienie. Nie jestem z siebie zadowolony. Tak jak wczoraj, pomimo tego, że nie wygrałem sektora, no to czułem, że to moje łowienie było dobre. No, z czasem dopasowywałem się, aż wreszcie wszystko grało i brania były sygnalizowane i zacinałem ryby. A teraz znowu oskrobana przynęta, a ryby nie ma. No, tak jak teraz, pojedyncze szarpnięcie i koniec. Ponowiło, ale niestety ryby nie ma. Kurczę, no taki krąpik też nie było sygnalizacji żadnej. Nie wiem, o co chodzi tym rybom. No nareszcie zaciąłem rybę. Kurczę, tyle nie wiem, czekałem. Mam nadzieję, że to będzie teraz leszcz. O, idzie gładko, więc niekoniecznie musi być to leszcz. Jakiś krąb jest. Całe szczęście pewne branie, ryba zacięta. I do siatki, ale tutaj trzeba, kurczę, się wspomóc z tymi leszczykami, bo na razie to źle wygląda u mnie. Naprawdę potrzebuję takiego zdecydowanego ataku tych leszczy. Tu można wykonać 10 rzutów i złowić 10 leszczy, ale dzisiejszego dnia to nie będzie łatwe.
Ale reakcja, od razu mam rybę. A tym razem to będzie leszcz. Kurczę, no taki zryw byłby potrzebny. Ostatnią godzinę 10 leszczy i ciekawe, czy to by wystarczyło. Mam kolejnego leszcza. Muszę Irka gonić. Irek ma 11. Tam po mojej prawej stronie też odławiają. Nie wiem, jak to wygląda w sektorze. No muszę po prostu się starać jak najwięcej tych ryb jeszcze do końca złowić. Na razie Irek jest dla mnie odnośnikiem, muszę go gonić, wiem, że z nim przegrywam. Tutaj, żeby na podium, myślę, w tych zawodach wejść, no to musiałbym wygrać dzisiaj sektor, bo Piotrek, który ma 1, łowi świetnie, myślę, że idzie na wygranie tego sektora, swojego sektora, a przepięknie łowi, naprawdę, no całe szczęście, że z nim nie jestem w sektorze, bo by nas tutaj zdeklasował. Zresztą on wczoraj był w tym sektorze, to zdecydowanie wygrał ten sektor z dużą przewagą, spokojną. Bartek, który miał najwyższy wynik po pierwszej turze, wylosował dokładnie to samo stanowisko, co w pierwszej turze. Więc pewnie też będzie się liczył. Nie wiem, jak jeszcze jest Szczepan, który wygrał sektor, ale nie jest ze mną. Jeszcze jeden kolega z Katowic. Po prawej stronie w tym sektorze jest, więc tutaj jest szansa, że jakbym miał dobry finish, no to jestem w stanie tutaj z nim wygrać. No nic, trzeba pracować. 9 leszczy, Irek ma 11, czyli nadal 2, ale teraz taki mam przeczucie, że to jest dobry okres. Mam rybę, ale nie wiem, nie było wskazania, tak delikatnie podciągnąłem i poczułem, że jest ryba. Kurczę, tam jakiś jest chyba problem na tym dnie. Nie wiem, o co chodzi, że te wskazania są takie słabe. Niektóre, tak jak mówię, no zabiera mi kija, niektóre to chyba leszcz jest, kurczę, dlaczego tu nie było dobrego wskazania. Jakoś lepiej zaznaczyć, że tam chciał wziąć. Kurczę, jakie delikatne te wskazania. No. Ale jest ryba, to całe szczęście. Tak jak mówię, no teraz jest taki okres, że parę rzutów z rzędu za każdym razem wyciągam rybę. No dobrze było, żeby to leszcze było, a nie takie, ten to taki chlapaczek był. O, takie, to jest ryba, która tutaj taka, powiedzmy, średnia, powinna trafiać do siatki. Zaraz wam pokażę. To są takie przeciętne leszczyki, które tutaj łowimy. No jest następny, kurczę, to jest dobry moment teraz. Naprawdę dobry czas jest. Jakby tak utrzymać do końca, to myślę,
Nawet ta 1 godzina mogłaby wystarczyć, żeby tutaj dobre miejsce zająć w sektorze. Nie wiem, czy wygrać, bo tam końcówka. Tak jak mówię, ja jestem na pierwszym stanowisku w sektorze. Jest jeszcze nas chyba 12 tam dalej. Więc sam końcówki nie widzę. Widzę, że co jakiś czas podbieraki chodzą. Więc na pewno chłopaki też owijają te leszcze. Teoretycznie do Irka brakuje mi 1 leszcza, bo ja mam 11, Irek ma 12. Z tym, że ten jeden z tych moich leszczyków to taki no, mocno zaniża tą średnią. No, oprócz tego jeszcze przy równej liczbie tych leszczyków, no to wiadomo, średnia leszczy. O kurczę, spudłowałem, a tak ładnie zabierało kija. Średnia leszczy się liczy, ale wiadomo, jeszcze będą się liczyć te inne rybki. Bo ja też kilkanaście mam innych rybek, jakichś krąpików. No teraz łowienie się zrobiło naprawdę dobre. Takie mam poczucie, że tam te ryby są. Trzeba do końca zachować skupienie i je tylko odławiać. Tylko aż. No, tak jak mówię, teraz mam poczucie, że łowię dobrze. Glina Jokers i to mi wystarcza. I ochotki na haczyk podparte jednopinką i super łowienie się zrobiło. Kurczę, wcześniej też tak próbowałem. Wczoraj tak próbowałem, ale to nie przynosiło efektów dopiero jak zacząłem łowić zanętą. Znaczy mieszanką z przewagą zanęty z dendrobenami. To było dobrze. Też Jokersem oczywiście, ale te dendrobeny były wczoraj bardzo ważne. A dzisiaj to mam wrażenie, że to psuje tylko całe łowienie. Wczoraj pół litra dendroben ściąłem. A dzisiaj to nie działało w ogóle. No może nie w ogóle, bo kilka ryb też złowiłem, ale to nie było do końca takie super jak wczoraj. Tym razem krąb. O, chyba kolejny leszczyk.
Co dołowię leszczyka, to Irek też doławia, więc kurczę, ciężko go dogonić, no ale cały czas mnie dopinguje. Mam też wrażenie, że Irek ma trochę więcej tych mniejszych rybek, więc to też jest ważne, żeby złowić troszkę więcej niż on. No i liczyć na to, że tam nikt dalej nie będzie miał więcej ryb niż Irek. Nie jestem zadowolony ze średniej tych ryb. Mam wrażenie, że więc wczoraj były większe te leszczyki. Dzisiaj troszkę mniejsze są. Kurczę, zabierało kija w tempo zacięte i nie ma ryby. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ajejku. Jak te ryby to robią, no? Nowy przypon, będzie duża ryba. Tamten już był zmęczony. Co, następna mała? Kurczę, takie piękne brania. Jakoś te leszczyki tak się nie chcą ustawić, żeby tam z 10 pod rząd złowić. No tym razem to będzie leszcz. Tak na raty ta ryba brała, skubany, no. Tam się postawił, jakby był trochę z tych większych, może nie bardzo duży, no ale powyżej troszkę średniej. A Piotrek dzisiaj robi festiwal, ale on będzie miał wagę dzisiaj. Niesamowite łowienie, naprawdę. To jest facet, który stanie na pudle na tych zawodach na 100%. Czy je wygra? Być może wygra, bo naprawdę dzisiaj łowi imponująco. Nie wiem, jak będzie z rybami. Tam na tych płytach, tam były najwyższe wyniki, ale dzisiaj Piotrek zrobi wynik oszałamiający. Wczoraj miał 14 kg, a według mnie dzisiaj będzie miał jeszcze więcej. Tegoroczna edycja zawodów Robinson Feeder Cup dobiegła końca. Ja zająłem w tych zawodach 4. miejsce. Drugiego dnia wygrałem sektor i zgromadziłem 3 punkty sektorowe. Ale jak słychać, to było za mało, żeby znaleźć się na podium. Świetne wyniki i doskonałe łowienie według mnie zaprezentowało 2 zawodników, których chciałbym tutaj szczególnie wyróżnić. To jest Bartek Rasiewicz, który zrobił 2 jedynki, oraz Piotrek Mołdoch, który też zdecydowanie 2 razy wygrał swoje sektory. Wyższą wagę miał Bartek Rasiewicz i on został zwycięzcą Robinson Feeder Cup 2024. Drugi był Piotrek Mołdoch. Panowie, czapka z głowy, gratulacje. Świetne łowienie i widać było, że no macie to coś, czego reszta, w tym ja, na pewno nie mieliśmy. Drugie miejsce, tak jak wspomniałem, Piotrek Mołdoch. 3. miejsce Szczepan Czarnecki. Szczepan, tak jak ja, miał 3 punkty, ale miał wyższą wagę ode mnie i on zajął 3. miejsce na podium. Ja byłem 4. Reszta wyników pewnie Michał gdzieś tam w czasie mojego gadania zaprezentuje. Nie chciałbym z głowy strzelać i coś poprzestawiać. Świetnie zorganizowane zawody na fajnym łowisku. Ja bardzo lubię Zalew Wilczej Woli, więc zawsze chętnie tam jeżdżę. Ekipa Robinsona jak zwykle na medal, więc w samych dobrych słowach mogę się wyrażać tylko o organizacji i o tych zawodach. No nic, to by było na tyle. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca filmu i zapraszam na kolejny film.